Witajcie! Tym razem zaczniemy na miejscówce o, co tu dużo mówić, lekko niepokojącym klimacie. Chyba po raz pierwszy pojawiły się nam myśli o szukaniu innego miejsca z powodu niepokoju. A w odcinku, tak jak w tytule, dwa oblicza geniuszu, rumuńskiego z XX wieku i tego rzymskiego z wieku II. Na dzisiejszej miejscówce będziemy obcować ze sztuką. Tak jest. Jesteśmy we wsi Chobica. Tak. Tutaj w tej wsi urodził się wybitny rzeźbiarz rumuńskiego właśnie pochodzenia, Konstantin Brancusi. Jest uznawany za prekursora modernizmu. Miejscówka nie znaleziona specjalnie jakby z tego powodu, ale... Tak, przy okazji. W 1876 roku tutaj w Chobicy przyszedł na świat Konstantin Brancusi. Tak o nim pisał Mircea Eliade. Był człowiekiem na pół niepiśmiennym, prawie analfabetą, który zrewolucjonizował nowoczesną sztukę. Wydaje się to niewiarygodne, a mianowicie, że Brancusi był wieśniakiem, któremu udało się zapomnieć to, czego nauczył się w szkole i w ten sposób odnaleźć duchowy świat neolitu. Tak jego wyjątkowa twórczość znajduje swoje wytłumaczenie. Czytając o traumatycznym dzieciństwie rzeźbiarza, właśnie tutaj wśród kraczących kruków naprawdę można było poczuć się upiornie. Bună ziua, no to kolejna noc za nami. Jak widzicie, upał zelżał. No nie była to może z najbardziej udanych nocy i najspokojniejszych w naszych podróżach. Nic się nie stało. To nie jest tak, że coś się wydarzyło. Natomiast... Miejsce dość upiorne. Upiorne to jest może za duże słowo. No teraz wiem, słoneczko wyszło i jest przyjemnie. Ja coś takiego wyczuwam. Wczoraj też wyczuwałam, już nie chciałam, żeśmy jechali dalej. Przeczucia nie mieliśmy żadnego, natomiast ja też miałem jakieś takie jakby, nie jesteśmy jak ci, co nas znają, to my nie jesteśmy jacyś tutaj na jakieś fluidy i w ogóle zakręceni, natomiast tak jakby taką złą energię ma to miejsce. No w nocy 2 razy psy szczekały, jeszcze wieczorem poszliśmy nagrywać tam trochę tych rzeźb tutaj, które są. No i psy wyskoczyły tak, i po prostu... szczekały i w ogóle jakoś tak się zrobiło trochę, może dreszczyk emocji pewien. Natomiast później w nocy pies, i teraz nie wiem, czy to był jeden z tych psów, co nas zaszczekał, czy ten, którego nakarmiliśmy. No jakiś pies szczekał u nas pod autem o 1:00 i o 3:00, tak mówiłaś? Tak, biegał dookoła. No i teraz nie wiemy, czy szczekał na nas jakiś pies, czy szczekał ten na przykład, któremu daliśmy jeść, bo ktoś lub coś tutaj chodziło. Trudno powiedzieć, tak? No więc miejscówka, koordynaty oczywiście tak. Miejscówkę macie, koordynaty były. Natomiast nie jest to jakby... Jeśli ktoś szuka... Po prostu, bo my nie potrafimy określić, dlaczego po prostu tutaj tak jakoś może też było. taka pogoda wczoraj była, może, padało. Ale coś było, tak po prostu cały czas ma się wrażenie, jakby tu się coś wydarzyło kiedyś. Tak. Tak. No w każdym razie, no,
przespaliśmy noc, na pewno tu nie wrócimy Tak, dzisiaj. bo na początku to miejsce to się wydawało, no takie dosyć interesujące, tutaj te rzeźby, Tak. ale jakoś, no nie wiem, coś jest nie tak. Coś jest Coś jest nie tak. Więc jak ktoś chciałby doświadczyć, co było nie tak, to może To sobie tu tak przyjechać. jest. A jeśli ktoś szuka spokojnej nocy i No się oczywiście po prostu tutaj w tej relaksu, granicy... to nie tutaj, polecamy no chyba. tak, ale Ale nie wiem, może jest każdy miejscówka, musi sobie tak, sprawdzić. jest, może akurat taki dzień był, może jakoś tak. Miejscówka jest. Jak słyszycie, cały czas gdzieś jakieś psy szczekają, wyją. No, taki urok tego miejsca. Ja taki urok w ogóle w Rumunii, jeśli chodzi o psy, bo tutaj jest bardzo dużo bezpańskich psów. Tak, ale pierwszy raz mieliśmy taką Ale nigdy sytuację, nie szczekały. tak, że były tak, no nie chcę powiedzieć agresywne, ale jakoś tak zawsze przychodził jeden, może dwa psy, często pojedynczo. I raczej te psiny takie były biedaczki takie, nie? W każdym razie jedziemy dzisiaj dalej. A gdzie? Sami zobaczycie. W sumie nie wiem, czy trochę nie jest podobne to miejsce do tego, co źle wtedy trafiliśmy na te ognie wieczne. Nie, zupełnie inne jest, ale też taka wieść zabita Taki klimat, po prostu też pełno tutaj opuszczonych budynków, w ogóle powybijane szyby. Tak, tylko że tamto to było takie górskie, nie? Tutaj jest większa wieś, większa miejscowość. Tam to było w ogóle... Też takie plamy się jakieś pojawiają. Ale tu nie ma jakiegoś takiego stylu. Nie, ale na przykład widziałam tutaj na studniach, jakby studnie są przykryte taką kopułką. Tam na Bukowinie też były w pewnym stylu. To tutaj też coś takiego. Też tutaj ludzie tak mają przydomowe takie winnice, na takie 3 rządki winorośli czy 4, tak ewidentnie tylko dla siebie. Dotarliśmy do Targu-Jiu. No, miejsce, gdzie nocowaliśmy, zainspirowało nas, żeby jednak podjechać tutaj. Znajdują się tutaj Rzeźby Konstantego Brancusiego. Tak, jedna rzeźba jest to instalacja jakby. Tak, jedna z największych trzyczęściowa na świecie, obejmująca prawie 1,5 kilometra długości i składa się z 3 elementów. Jest to stół milczenia, przy którym się znajdujemy, brama pocałunku, do której dojdziemy i na koniec wieża nieskończoności. Zostały wykonane ta instalacja, te rzeźby dla uczczenia żołnierzy rumuńskich poległych w czasie I wojny światowej. Ta rzeźba została zamówiona przez Ligę Kobiet tutaj Górsz. No właśnie dla uczczenia tych żołnierzy i powstała w 1938 roku. W 1935. Pierwszy element instalacji ma symbolizować ostatnią wieczerzę. Drugi element symbolizuje przejście do wieczności przez właśnie tą bramę pocałunku. Zmierzamy teraz Aleją Bohaterów w kierunku ostatniego elementu. Świątynia wybudowana w 1937. Wpisuje się albo projekt
Brancusiego. Albo Brancusi wpisał projekt jakby całego monumentu w świątynię. Przedzieramy się w tej chwili Do ostatniego elementu. kolumny nieskończoności. Można by się spodziewać, że cała ta aleja bohaterów będzie reprezentacyjnym deptakiem, a tutaj nie. To jest Zwykłe normalnie, ulice. tak, to jest normalnie linia kolejowa. I to nie jakaś tam boczna, tylko widać, że główna, zelektryfikowana. Ciekawe, Czy takie było zamierzenie? Ciekawe. czy po prostu się wpisało, czy później została poprowadzona linia. No tutaj jak już się dochodzi do kolumny, no to jest zwykłe przedmieście. Domki jednorodzinne. Wieża nieskończoności oczywiście ma symbolizować nieskończone poświęcenie żołnierzy rumuńskich. Jak Rumunia, to nie tylko widoki, niedźwiedzie, ale też ropa. Mamy kolejną rafinerię na naszej drodze. Paskudztwo. Ale żeby jeździć samochodem, to trzeba coś nalać. A z tym prądem to na razie to tak nie bardzo idzie. Więc dotarliśmy z powrotem nad Dunaj. Jesteśmy w Drobecie. To tutaj, w tym miejscu, wojska cesarza Trajana przekroczyły Dunaj, udając się na podbój Tracji. Tak to właśnie wyglądało, że budując jakby mosty stałe, też Cezar pisze o tym, kiedy się przez Ren przeprawił pierwszy raz, budowali umocnienia na wrogim brzegu, które chroniły most przed zniszczeniem, tak? Z biegiem czasu, jak większość fortów rzymskich, przeobraziło one się w miasto i tak samo jest tutaj. Drobeta była na tyle ważnym miastem, że tak jak mamy tutaj też widok na tablicy, amfiteatr Drobety jest przedstawiony na kolumnie Trajana w Rzymie, więc było to jedno z bardziej istotnych miejsc na trasie podboju cesarza. Tutaj już po drugiej stronie rzeki mamy Serbię i region, w którym teraz się w ogóle będziemy obracać przez chwilę, to tak zwane żelazne wrota, czyli przełom Dunaju tutaj. W tym miejscu Dunaj jest najwęższy, tutaj w tym swoim oczywiście dolnym biegu, oraz najgłębszy. Jak każde szanujące się rzymskie miasto, także Drobeta musiała oczywiście posiadać łaźnie, termy, na terenie których jesteśmy. Obok łaźni, też często spotykany, znajdował się gimnezjon z palestrą, gdzie właśnie się znajdujemy, czyli miejsce do ćwiczeń. Od XI do XIII wieku w tym miejscu znajdował się cmentarz, stąd, tak mi się wydaje, przynajmniej ten krzyż tutaj stojący po środku, upamiętniający też takie zastosowanie w wiekach późniejszych tego miejsca.
Znajdujemy się przy frigidarium, właściwie we frigidarium, czyli przy basenie z zimną wodą. Drobeta była jedną z najbardziej zaawansowanych łaźni tutaj na terenie Dacji. W miejscu, w którym jesteśmy, właśnie z tych rur wylatywało gorące powietrze, które jakby witało, bo jesteśmy przy wejściu, witało jakby gości. Też mamy pozostałości po hypokastrum, więc tutaj już się zaczynała jakby część ta łazienna, tak? Były ustawione 3 kominki również, które można było się wypocić, wygrzać. Dodatkowo właśnie leciało też powietrze, nie tylko pogrzewaną podłogą, ale też to, które podgrzewało podłogę, wychodziło tymi tutaj rurami na zewnątrz. Pomieszczenie ogrzewane właśnie w ten sposób nazywało się tepidarium, ogrzewane przez te ceramiczne rury oraz przez hypokastrum w podłodze. Tutaj tą czerwoną zaprawą mamy pokazane, co jest częścią odbudowaną tutaj, a co jest jakby oryginalnym, zachowanym fragmentem muru. Oczywiście te wszystkie cegły tutaj, z tego co widać od hypokastrum, to jest współcześnie dodany element. Most tutaj w Drobecie został zbudowany przez Apolodora z Damaszku. To był jeden z głównych, lepszych w ogóle architektów za czasów cesarza Trajana. Był to największy most wybudowany w starożytności. Dokładny opis mostu, jak on wyglądał, jak był zbudowany, zawdzięczamy Cassiuszowi Dionowi, rzymskiemu historykowi. Mamy tutaj też pokazaną, oprócz tego, niewiele tego mostu oczywiście zostało, rekonstrukcję, jak wyglądała Drobeta i właśnie most, jak wyglądał w czasach swojej świetności. Do tej pory zachowały się tylko 2 jakby nogi mostu, jedna tutaj po tej stronie, a drugą możemy zobaczyć po drugiej stronie Dunaju. Most miał długość ponad 1000 metrów, czyli ponad kilometr, z szerokością drogi 14,5 metra, wysoki był na ponad 18 metrów i podtrzymywało go 20 filarów. Zwieńczony był łukiem, który miał wysokość 33 metrów. Znajdujemy się przy Porta Praetoria, czyli przy głównej bramie rzymskiego obozu. Tutaj castrum, które było wzniesione zaraz przy moście. Via Praetoria była to główna ulica przycinająca obóz rzymski dokładnie na wprost. Krzyżowały się z nią pozostałe ulice. W tych mniejszych obozach były tylko 2. Tutaj, ponieważ jest to bardzo duży, właściwie twierdza już rzymska, tych ulic oczywiście było więcej. Pomimo swojej potęgi twierdza oparła się przechodzącym tutaj w latach 442-447 hordom Hunów, którzy ją doszczętnie złupili. Później ostatnim cesarzem, który próbował w jakikolwiek sposób tutaj odbić te tereny tej Dacji Trajana, był cesarz Justynian, natomiast już nigdy tutaj ta twierdza nie odzyskała tej swojej świetności z czasów z II do IV wieku. Siedzę właśnie na stopniach Praetorium, czyli tego najświętszego miejsca każdego obozu rzymskiego. Tutaj za mną znajdował się ołtarz cesarski. Tutaj właśnie były przechowywane orły
pieniądze. Tu nieopodal znajdowała się kwatera dowódcy garnizonu. Przedłużeniem Via Pretoria była Via Decumana, która ciągnęła się do drugiej, tylnej jakby bramy. Po czym można było poznać tutaj, akurat w tym obozie, gdzie znajdował się budynek dowódcy. Był to jedyny budynek, jeden z dwóch budynków, w którym znajdowało się hypokastrum. Więc no, luksusy na najwyższym poziomie. Kastrum w Drobecie to było jedyna twierdza rzymska, która funkcjonowała nieprzerwanie od II do VII wieku, która w końcu uległa awarom i najazdom Słowian, którzy zaczęli tutaj na Bałkany napływać. Nie pomogło w tym nawet dodatkowe wzmocnienie przez cesarza Justyniana bram i wież bocznych, ale która z twierdz nieprzerwalnie 5 wieków by przetrwała, działając i sprawując swoją rolę. Ostatnim zabytkiem na terenie tutaj tego parku archeologicznego to są fundamenty XIV-wiecznego kościoła franciszkanów. Kiedy Drobea już została przemieniona w ówczesne, do tej pory istniejące miasto, tutaj te tereny przypadły zakonowi franciszkanów, tutaj mieli swój kościół, natomiast na pobliskim terenie łaźni był cmentarz przynależący tutaj do kościoła i do klasztoru. A propos nazwy miejscowości, to właśnie antyczna nazwa Drobeta w średniowieczu została przemianowana na Turnu Severin. Stąd obecna nazwa miasta łączy te dwie nazwy. Jest to Drobeta, Turnu Severin. Trzeba przyznać, że muzeum nam zajęło więcej niż krócej. Panie pokazują, gdzie trzeba iść. Nic nie da się, nawet jakby się chciało, przegapić. Wystawa historyczna, wystawa etnograficzna, wystawa geologiczno-przyrodnicza i akwarium. Wszystko poświęcone tutaj tym regionom żelaznych wrót. Bardzo bogate zbiory, bardzo ciekawe. Tak, więc w cenie jakby biletu jest i park archeologiczny, i muzeum obowiązkowe, jak widać. Polecamy. Jedziemy wzdłuż Dunaju na miejscówkę i już wiemy, że następne dni zapowiadają się ekscytująco. Będzie wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli zachwycająca przyroda okraszona historią. Już różne gadziny spotykaliśmy na drodze, ale po raz pierwszy spotkaliśmy żółwia. Cóż za ekscytujące i przesympatyczne doświadczenie. Nigdy więcej do złego. Życie weryfikuje. Jesteśmy na przełomie Dunaju, w okolicach. Były dwie miejscówki. Jedna w krzakach, taka, że w sumie zjechać z drogi i wjechać w krzaki. No to nie bardzo. Przy głównej drodze. A druga była na czyimś podwórku, No tak. prawie że. No więc no nie. No. Ale można było przejechać przez rzeczkę.
i tam jakieś takie miejsce biwakowe było. No ale rzeczka była mi tak do połowy łydek. Wszedłem, więc no chyba aż taki off-road naszym wehikułem to nie jest wskazany. A reszta miejscówek, no to do dupy. Jest ich bardzo mało tutaj. O, No właśnie, krowa przyszła. potwierdza. No więc wylądowaliśmy summa summarum na kempingu. No całkiem super, bardzo dużo ludzi. Przed chwilą te hałasy, które też słyszycie tutaj, to się rozkładają. Grupa motocyklistów z namiotami. Natomiast w propos tego spania na dziko. Rumuni tak generalnie na dziko nie śpią. Tam, gdzie są rzeczywiście fajne miejscówki, to Rumunów spotkać można. Tak jak na przykład tam nad tą rzeczką, co ostatnio spaliśmy, gdzie też koczowali Rumuni w ilości 6 ale samochodów. chodziło mi o to, że nie śpią często gęsto, Tak, tak tak, jak inni. tak. Natomiast na kempingach zawsze jest pełno Rumunów. Z czego to wynika? Nie wiem. Może z tego, że znają swój kraj. Też jak staliśmy tam nad rzeką, to można się śmiać z tego, ale pierwsze co, to Państwo akurat jak gdzieś tam przyjechali i pierwsze co zapytali, czy są niedźwiedzie. Tak? No tutaj raczej nad Dunajem już nie ma niedźwiedzi, ale też miejscówek nie ma. Jak nie ma, to nie ma. To nie ma, tak. No nie jesteśmy tacy, że będziemy się w krzakach chować tylko po to, żeby pokazać, że będziemy na dziko, nie? No i tak kiedyś sobie obiecaliśmy, że się nie będziemy na YouTubie tłumaczyć. Ale widać YouTube to weryfikuje też. No, więc chyba któryś raz już się tłumaczymy z tych naszych kempingów. No i tyle. No. Jutro jest plan, żeby ruszać do Serbii. Tam też oczywiście się sprawdzaliśmy miejscówki. Kilka miejscówek było, że plac jest płaski i można stawać. No więc placki. Właśnie to jest częsty komentarz na Tak, tutaj Fortnite, szczególnie tutaj tak, że w Rumunii i ten. świetnie, bo plac jest płaski. Tak, dokładnie. I no wiadomo, to najczęściej nasi sąsiedzi zza Odry, z zachodu piszą. Tak, natomiast no my naszym wehikułem potrzebujemy troszkę czegoś więcej dla tej intymności. Tak. Byliśmy na kilku miejscówkach na dziko. Kilka z tych miejscówek było takich, że można by stać i 2 tygodnie. Tak. No i wtedy oczywiście można by zatytułować 2 tygodnie na dziko w Rumunii. Taki film wypuścić i na pewno byłoby ach, och, tylko żebyśmy nic nie zobaczyli. Ale na dziko byśmy byli. Tak więc Rumunia, bo Rumunia według nas to nie tylko oczywiście Transalpina i Transfogaraska, to nie tylko Transylwania i Dracula, ale to też nie tylko wybrzeże Morza Czarnego. Tak? Co zresztą możecie na naszych filmach, mam nadzieję, że dobrze zobaczyć. Więc jutro plan jest taki, żeby ruszyć do Serbii. Robi się długo, powtarzamy się. No bo ja tak mam. To już się nie powtarza. Cześć. To nie przedłużając, dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.